Ninja poszło troszeczkę w odstawkę z tego tytułu, że zaczęło mnie już za bardzo stresować. Straszna lekcja pokory, sanki z rzeźnia, czułem, że te moje nogi nie mają totalnie siły już po tym pierwszym przepchnięciu, nie? Jeszcze sobie przypomniałem, jeszcze trzy linie. No i myślę, że ten double, ta agresywna wymiana tej ciągłej pracy, to jest coś dla mnie. Nasz cel to po prostu dostać się na Mistrzostwa Świata. Realizuję się jako trener Hyroxa nie tylko pod kątem tego, że poświęciłem drogę, żeby się doedukować z zakresów, których wcześniej nie wiedziałem i sportów, których wcześniej nie uprawiałem. No i też realizuję się jako taki, można powiedzieć, trochę showman. Tutaj Health Bells Podcast, czyli Twój podcast o Hyrox. Witamy w kolejnym odcinku, gdzie gościmy jedną z najbardziej charakterystycznych postaci Hyrox w Polsce. Człowiek, któremu ta dyscyplina zawdzięcza szeroki rozgłos i zainteresowanie. Nie bójmy się użyć tego stwierdzenia. Najpopularniejszy trener Hyrox w naszym kraju. Paweł Murawski. Cześć Paweł. Dzień dobry, miło mi. No, powiem Ci, tak wjechałaś na ostro, że prawie wyleciałem przez sufit. Czyli urosłeś jeszcze bardziej niż normalnie, rozumiem, co? O kurczę, chyba poszerzyły mi się planki. Czy jesteś gotowy na dzisiejszą rozmowę? Tak, jestem gotowym. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Znamy się nie od dziś, także no, cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym pięknym wydarzeniu. Dzięki bardzo. My też się cieszymy, że jesteś i zaczynajmy, bo rozmowy jest pełna, a wiemy, że i ja, i ty lubimy sobie pogadać, więc żebyśmy się zmieścili w tej godzinie. Paweł, słuchaj. Ninja Witcher, OCR Witcher, Running Witcher, Hyrox Witcher. Kim jest ten prawdziwy Witcher teraz? No, myślę, że tutaj przydomek hybrydowy atleta pasuje do mnie raczej pasuje jak ulał, no bo nie oszukujmy się, ludzie tytułują się słowem hybrydowy atleta, uprawiają może dwa sporty i okej, mieści się to w normach tego określenia, ale u mnie jest to raczej większe spektrum, większa gama sportów, które uprawiałem i uprawiam do tej pory. No bo można powiedzieć, że zaczynałem od samego breakdance'a, od tańca, od parkouru, od biegania właśnie, troszeczkę po ulicy, sporty siłowe. No i teraz, że tak powiem, sklejamy to wszystko w jeden Hyrox, gdzie liczy się już głównie bieganie i siła, wytrzymałość siłowa. No z tej sprawności to moją sprawność widać na barpisach, gdy jest ta eksplozywność, siła i skoki po 3 metry. Ale no Ninja Witcher aktualnie można powiedzieć, że więcej jest go w Hyroxie niż w samych przeszkodach czy Ninja Warrior. Tutaj raczej odstawiam troszeczkę to ninja na drugi plan, bardziej zajawkowo, zabawowo. No nie oszukujmy się, że jestem trenerem i w tym sporcie teraz w Hyroxie, który trenduje bardzo mocno przez ostatnie 2 lata, szczególnie w Europie i w Polsce, no znajduje się bardziej niż w samym ninja. To kiedy doczekamy się zmiany niku na Instagramie? Kurczę, właśnie powiem Ci, że chyba nigdy. Chyba nigdy, bo jednak to ninja to jest taki mój pierwszy bazowy sport, gdy wróciłem do sportu na poważnie. I jakoś się utożsamiam z tym, że jestem mega sprawnym człowiekiem, może nie zabrzmi to nieskromnie, ale jestem sprawnym gościem i ta sprawność, to ninja i Witcher, to połączenie dwóch takich, można powiedzieć, wskaźników sprawności, wyznaczników sprawności, raczej mnie chyba bardziej określa niż samo hybrid Witcher by było, nie? Jakoś mi to tak nie leży. Jednak to ninja pasuje mi bardziej. No właśnie tak jak powiedziałeś o tym hybrydowym atlecie, no my w naszym podcaście jesteśmy bardzo mili dla naszych gości, zwłaszcza na samym początku, żeby zrobić dobre wrażenie. I ja chciałam powiedzieć, że zgadzam się z Tobą w 100% z tym, co właśnie powiedziałeś, że Ty jesteś kwintesencją tego, jak mówimy hybrydowy atleta, bo Ty naprawdę łączysz te wszystkie dyscypliny w znakomity sposób i w każdej tej dyscyplinie, w której się nie pojawisz, albo jesteś dobry, albo jesteś bardzo dobry, albo jesteś znakomity, no nie? Wszędzie jest naprawdę super. Paweł, skąd to się bierze? Jaki jest Twój sekret? No kurczę, no myślę, że też dużo tutaj geny po moim tacie mają, grają pierwsze skrzypce, bo mój tata jest bardzo eksplozywny, szybko kurczliwy. Mama dosyć szczupła i to też nie mam takich tendencji do tycia. Zwykle byłem osobą szczupłą w okolicach 68-70 kg. Teraz po, można powiedzieć, 12 latach, 13 latach treningu jest te 80 kg, a i tak walczę o to, żeby tą wagę utrzymywać. To nie jest wcale takie proste u mnie.
No i ta szybkokurczliwość. W sportach bardziej szybkokurczliwych, typu właśnie Ninja Warrior, czy jakieś sprinty, interwały mocne, szybkie, takie intensywne, można powiedzieć właśnie tak jak określiła, że jestem znakomity, dobry, zawsze jestem w tym mocnym czubie, jeżeli chodzi o zawodników. W sportach wytrzymałościowych nie do końca, ale, że tak powiem, cały czas się staram nadrabiać tą sferę wytrzymałościową i jestem, można powiedzieć, dobrym zawodnikiem, ale nie najlepszym i raczej zdaję sobie z tego sprawę, że poprzez moją szybkokurczliwą genetykę najlepszy nigdy nie będę. No ale to nie wstrzymuje mnie przed zgłębianiem wiedzy, edukowaniem się, czy właśnie prowadzeniem tych lepszych ode mnie w kierunku tego podium, tak? Myślę, że Twoim sekretem jest też to, że jesteś w pełni świadomy swoich możliwości, swoich atutów i Ty tak też pewnie wchodzisz w pewne sporty, w pewne dyscypliny, że no wiesz, że tam będzie jakiś sukces, jakiś potencjał. No, pewnie nie zacząłbyś biegać po górach ultra teraz nagle. No nie, broń Boże, no nie idźmy w takie ekstremum. No właśnie, więc te sporty, gdzie ta dynamika, eksplozywność, szybkość ma znaczenie, no to jesteś do tego po prostu No tutaj zmienność stworzony. pracy jest właśnie kluczowa, bo bieganie po asfalcie nie jara mnie totalnie, czy że tak powiem, no, nawet biegi przeszkodowe nie jarają mnie tak bardzo jak Hyrox, bo mamy tutaj uszyte ramy wysiłku, który będziemy zaraz podejmowali. Wiemy doskonale, jak smakują barpisy, jak smakują sanki, jak smakują wykroki i możemy się na to przygotować w konkretnych ramach, ale jest ta zmienność wysiłku i to, że robimy coś, sprawia, że chcemy się to robić i jest to bardziej dla mnie atrakcyjne niż no nawet biegi przeszkodowe, że biegniemy przez las i nagle wybiegniemy na jakąś przeszkodę, nie wiemy nawet na co, jest duża losowość, nie wiemy, czy sędzia nie będzie ospały, czy będzie uczciwy, czy może wszystko będzie tak brudne, że pomimo tego, że się przygotowaliśmy, nie będziemy w stanie tego wykonać na 100%. A w Hyroxie mamy sztywno narzucone ramy, które musimy po prostu wykonać. Tak? Sztywne zadanie musimy wykonać. Zanim zanurzymy się w tego Hyroxa, pogadajmy na moment dosłownie o Ninja, bo byłeś teraz niedawno na zawodach w Dubaju. Cały czas jesteś obecny w świecie Ninja Warrior. W aktualnym sezonie na Polsacie też się pojawiasz. Na ile ninja to w ogóle jest coś, w czym ty jeszcze chcesz się rozwijać? Zacznijmy od tego, że Ninja poszło troszeczkę w odstawkę z tego tytułu, że zaczęło mnie już za bardzo stresować. Czyli starty już były na tyle stresujące, ta kalkulacja tych wyjść była zbyt duża według mnie, że jednak za dużo myślałem o tym, co chcę zrobić, a nie zawsze to wychodziło i wtedy człowiek się bardziej stresował, denerwował, niż miał z tego jakąkolwiek przyjemność. Te pierwsze 2, 3, 4 lata w Ninja były, myślę, bardzo przyjemne, ekscytujące, coś nowego, dużo różnych, że tak powiem, konkurencji było i zawodów na terenie Polski i okolic, czy same programy bardzo mocno ewoluowały po to, żeby nam stawiać większe wyzwania i to było fajne, to stawiało mocne wyzwanie. No ale potem już coraz mniej się zaczęło zmieniać, coraz więcej powtarzalności, rywalizacja tak jak była na wysokim poziomie od samego początku, tak była cały czas i bardziej jazda na te zawody mnie stresowała niż bawiła. No i dlatego tak stwierdziłem, że ten Ninja pójdzie troszeczkę w formie zabawy, czy OCR 100 w formie zabawy. Nie chcę tam się, że tak powiem, poświęcać całej mojej energii treningowej czy życiowej na to, żeby się tam rozwijać, bo pewien sufit już tam został osiągnięty, jeżeli chodzi o organizację zawodów w Polsce i stwierdziłem, że szkoda mojego czasu, może znajdziemy coś innego. I właśnie zacząłem się też rozglądać troszeczkę za innymi sportami, co bym mógł robić, ale nie było nic za bardzo na horyzoncie i byłem cały czas w tym Ninja. Pomimo tego, że ludzie, którzy tam trenują, są spoko. Naprawdę do tej pory utrzymujemy przyjaźń czy znajomości z ludźmi, którzy trenują tam od, można powiedzieć, pierwszych sezonów. Moją Zuzię też poznałem podczas przygotowań do pierwszego sezonu Ninja Warrior Polska i tak to w ogóle cała historia się zaczęła. Także wiele z tego Ninja zyskałem w życiu, otrzymałem i też wiele od siebie tam dałem. Także myślę, że to on na zawsze pozostanie w moim sercu i dlatego ten nick Ninja się nie zmieni. Rozumiem Absolutnie teraz. się nie zmieni. To jest geneza mojego bycia, tak można powiedzieć, bardzo mocno profesjonalnie w sporcie, tak jak i na social mediach. Także dopiero później, gdy to wypalenie troszeczkę zaczęło się pojawiać, ten większy stres, to zacząłem szukać czegoś innego. No i znalazłeś Hyroxa. Jak ty w ogóle, Paweł, się dowiedziałeś o Hyroxie? Czy ty pamiętasz, jak to było? Nie ja go znalazłem, to on znalazł mnie. No to on jak to znalazł mnie było? i dokładnie miał na imię Michał. Ten człowiek miał na imię Michał. No. Bardzo przystojny pan, przyszedł do mnie kiedyś na konsultację.
pomimo swoich kręconych włosów, które mają różną opinię na siłowni, stwierdził, że on nie chce być typowym hamem z siłowni, chce być hyroxiarzem. I był tak zajarany, miał taki błysk w oku, że ja się zacząłem tym interesować. Mówię, co to jest ten Hyrox? I pokazał mi na konsultacji i filmy, i nagrania, jak to wygląda, Elite 15, zawody, statystyki, że to można mierzyć i że on chce to robić i że wie, że jestem trenerem, można powiedzieć, kompetentnym. Jak w coś się angażuję się na 100%. Chciałbym, żeby moi podopieczni mieli jak najlepsze wyniki. Niezależnie, czy są to ludzie ze Straży Granicznej, czy to są to sportowcy, maratończycy, prowadzą naprawdę duże spektrum osób, to on chciał akurat tego Hyroxa robić. Ja mówię, kurczę, pokaż mi to, nie? No i pokazał mi to. I było to jeszcze przed pierwszym Hyroxem w Warszawie. To był rok 2023. To było już, można powiedzieć, po moim prime w Ninja. Już Last Man Standing został zdobyty. Ja już też sporo wyników Ninja zrobiłem. I właśnie to był ten moment, kiedy ten stres był wysoki, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. On mi pokazał coś nowego, coś świeżego. Mówię, kurczę, sprawdźmy to. Jest ta Warszawa. Za powiedzmy, chyba to było miesiąc czy 2 do tej Warszawy. Zapisałem się w sztafecie, żeby tak ten próg wejścia troszeczkę ograniczyć. Nie wiedziałem, z czym to się będzie jadło, no bo jak Michał pokazywał mi te filmy, to mówię, kurczę, no śmierdzi to bardzo mocnym wysiłkiem. A mój wysiłek, który podejmowałem w Ninja, to było tak do 5 minut. A tam mówimy o wyścigu w okolicy godziny 30, tak? Godziny dla najlepszych. Godzina 30 dla ludzi, którzy przynajmniej się jakkolwiek przygotowali, nie? No to mówię, kurczę, spróbuję, ale w sztafecie. No i tak ten Hyrox się pojawił u mnie w życiu. Jestem wdzięczny Michałowi, że w ogóle do mnie przyszedł z tym tematem, bo dzięki niemu, można powiedzieć, rozwinąłem skrzydła jako trener w kolejnym sporcie i jako zawodnik w kolejnym sporcie i siebie rozwinąłem bardziej pod kątem wydolności, bo ewidentnie Hyrox Warszawa 2023, sztafeta, obnażyła mnie, kurczę, z tych wszystkich moich braków wydolnościowych. To poczekaj, zaraz do tej sztafety przejdziemy. My z Michałem, bo jeszcze mówiąc Michał, to od razu powiedzmy, że mówisz o osobie, która tworzy Hells Bells podcast Tak, ze mną, czyli tak. o moim mężu. I odszukaliśmy pierwszą wiadomość, którą Michał wysłał do ciebie. To był 13 lipca 2023 i napisał tak. Siemano, mam ważny temat, prośba o Twoją opinię. Chcę się przygotować na wiosnę do Hyroxa. Moja pierwsza myśl to Ninja Witcher, ale nie będę Cię angażował. Masz wielu podopiecznych, a ja potrzebuję większej uwagi. Doradź mi, u kogo trenować. I tutaj zaproponował Ci 2 osoby, do których chciałby pójść. Będę mega wdzięczny za podpowiedź, chyba że jest jeszcze jakiś mocny gracz, o którym nie pomyślałem. I co odpisał Ninja Witcher? No z tych osób, co wymieniłeś, to tylko ja i jeszcze jedna osoba, jesteśmy w stanie Cię przygotować. No i tak Sado skończył właśnie u Ciebie, ale w ogóle nie wiem, czy Ty pamiętasz, że ja u Ciebie trenowałam Hyrox. Czy Ty w ogóle masz jeszcze takie wspomnienia? Pamiętam. Pamiętam też treningi, które wtedy Wam dawałem i uważam, że to były za mocne treningi w tym momencie. Niektóre naprawdę były troszeczkę przesadzone pod kątem wiedzy, którą teraz zebrałem przez te wiele lat. To czasami sobie wspominam, że kurczę, tego było za dużo, nie? Momentami, że ta objętość była za duża i tak dalej. I właśnie kurczę, też pamiętam, tak. Tylko że... to było na takiej zasadzie, że wszyscy się tego sportu na maksa uczyliśmy, tak? Zobaczyliśmy, jak on wygląda, zobaczyliśmy, jakie są oczekiwania. Ja też zapisując się na pierwszą Warszawę, od razu poszłam na solo. Co prawda open, ale still, jak mówiłam osobom, które siedzą dłużej w Hyroxie, gdzieś za granicą i tak dalej, że mój pierwszy start to będzie start solo. Na pewno? Nie chciałaś w dublu? Nie chciałaś w sztafecie? No nie? Ja mówię, nie no. Mnie się wydawało, że po biegach przeszkodowych to ja sobie generalnie w tym poradzę. No nie było tak źle, ale myślę, że te Twoje treningi, one no... były ciężkie. Myślę, że teraz nie są lżejsze, też, tylko są po prostu bardziej przemyślane, poukładane. Ale myślę, że one na pewno wykroki, jak łoiliśmy na treningach, one się przełożyły na mój start, bo ja się bardzo bałam tej stacji i Ty o tym wiedziałeś i Ty jakby świadomie mnie do tego przygotowałeś i zawsze Ci będę za to wdzięczna. No, zrobimy to teraz inaczej po prostu. Po prostu chodzi mi o to, że te jednostki same w sobie były troszeczkę za duże, nie? Rozłożyłbym to w tygodniu, żeby się jednak zregenerować z tego bodźca. No, ale cieszę się, że pomogły. Oczywiście, że pomogłeś i pomagasz teraz dziesiątką, jak nie setką już ludzi, ale to też zaraz do tego przejdziemy. Wróćmy do tej sztafety.
Jak ją wspominasz? Jakie stacje robiłeś? Jak to było w trakcie, przed, po? Poopowiadaj. No powiem tak, to była mocna lekcja pokory dla człowieka, który robił nogi tak naprawdę cyklicznie w roku 2 razy, raz pod kątem siły, a potem kolejne 2 miesiące, 3 pod kątem dynamiki, żeby w tym ninja być szybkim i silnym i te nogi mają być chude i lekkie. Tak, to jak pobiegłem swój pierwszy kilometr, nie biegając od lat, zaznaczmy to, nie biegałem lat, to było pierwsze w ogóle bieganie od niepamiętnych dziejów, że tak powiem. Pobiegłem 4 chyba 0,5, bo dobiegłem do sanek. Mówię, lekko jest. Oczywiście butów nie miałem na nogach biegowych, tylko crossowe z Ninja. Też te kostki mnie tak napieprzały dzień później, że to jest mała głowa. No i zwykle jak czas sanek na takiej sztafecie to jest około 2 do 3 minut open, bo tam jest ciężar open, to ja jak się nie mylę robimy chyba 4 albo 5. Trzeba by było to sprawdzić. Robimy 4 albo 5 i nie zapomnę, jak wszyscy krzyczeli dawaj Witcher, dawaj, dawaj, dawaj. Tak sobie myślę, kurde, jaki jestem słaby. Jak nie mam siły w ogóle tego pchać. Dobiegłem ekstremalnie za szybko. Pamiętajmy o tym, na moje aktualne możliwości, ale poczułem to dopiero na sankach. Ten kwas szedł tak mocno, że jak właśnie Sadek, Michał mnie nagrywał i krzyczał biegnij, to ja sobie myślałem w głowie, stary, chyba jesteś, no chyba masz coś nie tak z głową, nie? Próbowałem biec, dosłownie przebiegłem, nie wiem, 5 kroków i zacząłem znowu maszerować, tylko mówię, muszę dojść do tego boksa zmian, żeby nie było lipy, żeby nie było siary, że tak powiem, bo znajomi na mnie liczą i się wszyscy wspólnie zapisaliśmy. Straszna lekcja pokory. Sanki z rzeźnia. Czułem, że te moje nogi nie mają totalnie siły już po tym pierwszym przepchnięciu. Nie? Jeszcze sobie przypomniałem, jeszcze trzy linie. To potem już głową pchałem ten pałąk, który tam wystawał, żeby sobie dać radę. No i strasznie mi zakwasiło, że potem pobiegłem już tam chyba 5 coś, ten kolejny kilometr. I wioślarza też ledwo zrobiłem tam, jak się nie mylę, w okolicach 5 minut, ale też ledwo. I kurczę, no mówię, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. To nie jest wysiłek 5 minut i ewidentnie poczułem, że czegoś mi brakuje w moim takim overallu, w tej formie, że muszę to uzupełnić, nie? I to już był taki moment, że chęć takiej zmiany treningowej. Może nie kompletnie, no bo jednak wciąż w tym ninja robiłem super wyniki. Starty programu szły świetnie, ludzi też pod to trenowałem, wiadomo, że się coś robi, to warto, znaczy jeżeli się trenuje ludzi pod dany wysiłek, to warto też ten wysiłek robić, stosować. Nie musisz go robić zawodowo, wyczynowo, ale musisz znać ten w teorii ból i że tak powiem, te nasilenie bodźca, jeżeli wychodzi seria po serii, trzeba to znać. I z ninja nie wychodziłem, z tego tytułu też, że miałem też sporo wtedy jeszcze podopiecznych pod ninja, czy OCR-y i chciałem być w tym sporcie wciąż, no bo jednak to jest moja praca. Także starałem się połączyć tego Hyroxa, tą pracę wydolnościową z tym ninja. No ale pierwsze co, jak wróciłem, no to troszeczkę ochłonąłem po tej sztafecie i stwierdziłem, że tak, przede wszystkim wszelkie szkolenia odnośnie fizjologii wysiłku, energetyki wysiłku, biegania, tego typu rzeczy, to już w 2023 roku, jak zacząłem z tym działać, no to ten temat zaczął mnie wciągać jak no, można powiedzieć, na pograniczu obsesji, bo czułem, że jestem słaby w tym zakresie, że chciałem być mocniejszy, że pomimo tego, że jestem dobry w tych sportach wyczynowych, szybkościowych, no to strasznie jestem kulawy w tych sportach wydolnościowych. I mówię, trzeba to zmienić. I przez te 2 lata, za jakiś czas będą 3, myślę, że zrobiłem bardzo duży progres na osobę, która tak naprawdę z takim sportem nie miała wiele do czynienia i przede wszystkim nie jest predysponowana do takiego wysiłku. No. Tak. No właśnie, bo to była sztafeta. Ta sztafeta pokazała Ci to, co jest do nadrobienia. Złapałeś ten haczyk. Oczywiście. Całkowicie. I wiem, że po kilku miesiącach startowałeś w Katowicach na pierwszym evencie. To już był 2024 rok. To był Twój pierwszy start solo. I jak solo? Jak solówka Cóż poszła? mogę powiedzieć? Mamy tak, to był wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, 5 miesięcy. 5 miesięcy od człowieka, który przebiegł 4-0 do sanek i go zmiażdżyły te sanki, potem jakimiś fiflakami zrobił jeszcze tego wyślarza. Miałem 5 miesięcy na to, żeby się przygotować do tych Katowic. Byłem mega zmotywowany. Oczywiście moje oczekiwania były wysokie. Godzina 15. Mówię, godzina 15 jak nic. Na treningach biegałem, można powiedzieć, progowo. Wtedy w okolicach tam 4
4,40 to były gdzieś takie wyniki, to już naprawdę był dosyć wysoki próg, 4. strefa. No ale w mojej głowie była myśl, kurczę, przebiegnę pewnie te okrążenia tak samo, jak biegam progowo na treningach. Wiecie, jaka to jest odklejka, gdy się tego nie robi, Tak. nie łączy się wysiłku, że tak powiem, tych ćwiczeń funkcjonalnych razem z klasycznym bieganiem. Inna bajka kaloszy. Jak ktoś jest mega wybiegany, totalnie jak normalnie taki biegowy, można powiedzieć, amator, czy tam po jakiś jak Jarczok po kadrze, jest typowym zawodnikiem, no to faktycznie to bieganie będzie wolniejsze, ale wciąż będzie super. A osoba, która zaczęła biegać i tak jak ja, i jest jakoś tam silna, ale nie jest jeszcze wydolna w ogóle, ten układ krążeniowo-oddechowy nie jest wydolny, no to te 5-0 to był w ogóle sen. To była totalna odklejka. No i co? Zacząłem ten Hyrox troszeczkę za szybko, jak wszyscy na początku. Z Kierga poleciałem całkiem sprawnie. Sanki sobie podzieliłem, bo już wiedziałem, że trzeba je podzielić. Już rozsądnie. Przed sankami dobiegłem w miarę spokojnie. No ale jak dobiegłem do sanek pól, no to Paweł Murawski, silne ramiona, mówię, przyciągnę je samymi łapami. I to był koniec tego wyścigu. Możemy już to zaznaczyć. To był koniec tego wyścigu, bo jak wziąłem je kolki przez te skręty korpusu, przyciągając te sanki, to nie mogłem biec. Totalnie maszerowałem. To był jedyny moment w tym Hyroxie, kiedy maszerowałem, wybiegając ze sled pula. Przebiegłem pół okrążenia i musiałem zacząć maszerować. Przemaszerowałem z pół okrążenia, porozciągałem troszkę te ręce, powbijałem sobie paluchy tam do tej przepony, żeby się jakoś dostać. Nie puściło. Dobiegłem do barpisów i zacząłem robić barpisy tak, że jak wstawałem z tych barpisów, to rozciągałem ten brzuch za każdym ruchem. I paradoksalnie po barpisach miałem szybsze tempo biegowe niż przed barpisami. No bo się trochę tam, Dokładnie. Puściły trochę te napięcia, porozciągałem się i tak to nie były super czasy. Potem pobiegłem sobie jeszcze dalej po tych barpisach do wioślarza. Już wiedziałem, żeby wiosłować sobie spokojnym tempem cały czas, a nie jak w sztafecie, że zacząłem pierwsze 300 metrów na maksa, a potem 700 metrów umierałem, bo tak było na sztafecie, tego zapomniałem powiedzieć. No i wstałem z tego, że tak powiem, wioślarza, biegłem do farmera. No i oczywiście los nie mógł być dla mnie za bardzo łaskawy, a może był, zależy jak to kto zrozumie. Puścili akurat Double Woman zestawy. Jak przebiegły obok mnie przez pętlę, mówię, kurczę, ile lasek, tak się rozglądam, się człowiek zapatrzył, mówię, tak można biec. I nagle się okazuje, że Borkowski do mnie krzyczy, Paweł, gdzie ty jesteś? Już dawno powinieneś być na farmerze. A mówię, 1 albo 2 okrążenia zrobiłem za dużo. Spodobało ci się to człowiek bieganie. troszeczkę zapatrzył. Wbiegłem tego farmera, zrobiłem tego farmera, już tam za bardzo nie było problemów, ani z kolkami, ani z niczym, no ale dojechałem w końcu do tych wykroków. No i wtedy zrozumiałem, że 100 wykroków, 100 metrów wykroków, bo to wychodzi około 100 wykroków, to dla moich czwórek jest za dużo. Zacząłem mi łapać takie skurcze, że musiałem stać, myślałem, czy tego worka nie odkładać. Wtedy jeszcze za odkładanie worka były kary, nie było dyskwalifikacji. Także trzepałem te uda, robiłem co mogłem, robiłem krok, czekałem, no i wyrzeźbiłem jakoś te wykroki. Z wallballami paradoksalnie nie było problemu. Ale koniec końców, po tych wszystkich perturbacjach i perypetiach, mój czas to był godzina 27. Paradoksalnie, jak na osobę, która 5 miesięcy się przygotowywała, totalnie nie będąc z tego sportu, to uważam, że to jest dobry wynik. Nie jest to zły wynik. Ale wiedząc, że zapałem je kolki i skurcze i pobiegłem trochę za dużo okrążeń, to uważam, że jest dużo do wyrwania z tego czasu. Tak. No ale ty później startowałeś i w solo, i startowałeś w dublu, i startowałeś w sztafecie. Jakby przeszedłeś chyba wszelkie możliwe dywizje, które Hyrox oferuje. To w której z nich przez te lata ty czujesz, że odnajdujesz się najbardziej? Co cię najbardziej kręci? Która dywizja i dlaczego? Mi się wydaje aktualnie po tych wszystkich formułach, które przeszedłem, wydaje mi się, że double to jest coś dla mnie. To jest coś, gdzie faktycznie się odnajduję, bo pomimo tego, że też wykonujemy pełny dystans biegowy, ten cięty wysiłek interwałowy na tych stacjach to jest to, w czym jestem całkiem mocny, bo szybko wracam do siebie po ekstremalnym wysiłku biegowym, można powiedzieć. No z Damianem jak biegamy, Damian biega ode mnie dużo szybciej,
Damian aktualnie biega 17 minut, 17 z hakiem na piątkę, 36 na dychę. To są wyniki o 3-4 minuty ode mnie lepsze w tych dystansach, tak? I to widać na naszym biegu, że on jest naszym peacemakerem na zawodach, na okrążeniach. Patrzy na mnie, mam tylko przeżyć. Ja mam tylko przeżyć ten bieg, bo on zacznie stację i on doskonale wie, bo trenujemy już wspólnie 1,5 roku pod Hyroxa. On doskonale wie, że dla mnie 20 sekund marszu za nim albo stania za nim to jest coś, co sprawi, że go w pełnej mocy zastąpię, nie? Na tej stacji. I naprawdę nie potrzebuję dużo czasu, żeby po takim bieganiu, można powiedzieć, no, w okolicach 4:0, gdzie ja łamię te 20 minut na piątkę, ale to jest dla mnie duży wysiłek, jestem w stanie te odcinki utrzymywać w podobnym tempie na Hyroxie. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że biegnę za Damianem. Bo wiecie, to jest tak samo jak jest zakazane w maratonach i w innych biegach takich ulicznych, biegnięcie za kimś bezpośrednio i mimikowanie jego ruchu, nie? Zawieszenie się na tej jego motoryce. I to w Hyroxie też się robi w dublach bardzo często, że jest jedna osoba, która prowadzi bieg, a ty tylko za nią podążasz na takiej wędce, na takim lasso, można powiedzieć, i wytrzymujesz do końca, nie? No i myślę, że ten double, ta agresywna wymiana tej ciągłej pracy, to jest coś dla mnie. Lubię i szanuję solo. Sztafeta to fajna przygoda, to jest jeszcze w ogóle sztafeta men, taki na maksa, to jest jeszcze w ogóle inny wysiłek. No ale ten Double Man Pro dla nas uważam, że to jest chyba najlepsza opcja dla mnie. Przynajmniej. To w co wy mierzycie? Tak jak sobie myślimy o tym Hyrox Double z Damianem, no bo umówmy się, że to jest twój partner, któremu zakładam jesteś wierny Oczywiście, w tym sporcie, oczywiście. to gdzie wy chłopaki chcecie się znaleźć? Do czego dążycie, żeby coś się wydarzyło? Nasz cel to po prostu dostać się na Mistrzostwa Świata. Jaki tam będzie wynik? Nie ma totalnie znaczenia. Czy to będzie ten rok? Już raczej nie. Czy przyszły? Może tak. Czy kolejny? Możliwe. Nie? Dostać się po prostu na Mistrzostwa Świata. To jest to taki po prostu normalny cel dla osób, które faktycznie się w to angażują, mają jakieś takie powyżej średniej wyniki, no bo uważamy, że te 58 minut w Double Man Pro to nie jest jakiś ultramocny wynik. To jest dobry, mocny wynik, ale to jest jeszcze dużo do zrobienia. Patrząc na naszych chłopaków, na Najmowiczów, czy na takiego Graby z Wyszyńskim, to są wyniki, czy chłopaków z ACR-ów, Rybaka i Szymańskiego, no to są wyniki, które trzeba gonić. To jest dla nas inspiracja i cieszymy się, że Polacy są tacy mocni, ale my też chcemy być w tej czołówce, jeżeli chodzi o Double Man Pro. I jest to do zrobienia, myślę, że za jakiś czas, tylko ja muszę się przede wszystkim też trochę rozbiegać, nie? Moje bieganie też definiuje nasz wynik i jesteśmy tego świadomi. Ja się skupiam absolutnie teraz cały czas na bieganiu, żeby poprawiać te wyniki biegowe, no bo Damian jest rozpędzony, on cały czas nadrabia się pod kątem siły, eksplozywności i tak dalej, no bo jest może nie jest szczuplejszy, ale po prostu nie jest tak mocno siłowy jak ja. Wiecie, jakie są role. Tak. On jest biegowo, ja jestem siłowo nastawiony na to, że musimy zniszczyć stację. No, także myślę, że te Mistrzostwa Świata kiedyś, w jakim sezonie dla nas to będzie taka wisienka na torcie, żeby wystartować. Nie? Za to trzymamy kciuki, bo ja powiem osobiście, że bardzo lubię obserwować, jak z Damianem biegniecie, bo wy się genialnie dogadujecie jako partnerzy i uważam, że to jest, bardzo dużo tym nadrabiacie i to też powoduje, że robicie fajne show, to się dobrze ogląda, wasze zmiany, to jest przykład tego, jak te zmiany powinny wyglądać. I to jest wow i polecam właśnie, o ile pobiegniecie na Narodowym, czy gdzieś na najbliższej imprezie, polecam przyjść, poobserwować chłopaków, bo można się po prostu czegoś nauczyć i też zobaczyć dobre show. No Damian się śmieje, że jak sobie ogląda Double Man Pro Elite 15, no to zmianę mamy w podobnym czasie, nie? To jest podobny czas, to tam nic nie odstaje, można powiedzieć. Kwestia tego, że wciąż te nasze odcinki biegowe są za wolne, nie? Każde 10, 15, 20 sekund na każdym odcinku, jak w końcu uda nam się zbijać, po prostu trzeba będzie poczekać na mój progres biegowy, no to będzie nas zbliżało do tej 50, nie? Tak, no bo to w pewnym momencie jest tak, że jak już osiągniesz pewien poziom siłowy,
no to musisz, to bieganie wchodzi tutaj, to 60% całego wyścigu to naprawdę jest bieganie. To jak właśnie ty się regenerujesz, jak potrafisz przełączać te różne tryby w sobie, to ma bardzo duże znaczenie, więc jak ty się rozkręcisz jako biegacz, no to będzie jeszcze lepiej. Dobra, Paweł, to była twoja, bo podzieliliśmy w ogóle tą naszą rozmowę, jak tak sobie o tobie myśleliśmy, na takie 3 części. Ty jesteś w 3 osobach. Paweł zawodnik, Paweł ambasador i Paweł trener. O zawodniku już usłyszeliśmy. Chciałabym teraz pogadać z tobą o tobie jako o ambasadorze HYROX, bo jesteś nim 2., 3. sezon. Od samego początku. Od samego początku. No to Od 23 roku. 3. sezon. Słuchaj, ta rola ambasadora HYROX w Polsce, czym ona dla ciebie jest i jak ty się w niej odnajdujesz? No, powiem tak. Czuję się jak ryba w wodzie. Zacznijmy od tego. Czuję się jak ryba w wodzie. Dlaczego? Dlatego, że ja lubię ludzi, którzy lubią sport. Lubię przebywać z tymi ludźmi. Lubię ich wspierać, dopingować. Chcę, żeby robili jak najlepsze wyniki. Chcę, żeby sobie radzili z wyzwaniem, które mają na hali aktualnie, z którym się męczą. Nie mam problemu z tym, żeby podejść do kogoś podczas jego wysiłku, mu krzyknąć, żeby dawał radę, bo widzę, że się męczy, nikt mu nie kibicuje. Nie mam z tym absolutnie problemu. I to jest moja rola jako ambasadora, być tym elektronem na tej hali, wspierać tych ludzi, rozmawiać z nimi, ewentualnie gdzieś tam organizować jakieś, powiedzmy, wydarzenia, czy brać w nich udział, tak? I ja się czuję z tym świetnie, bo to jest społeczność sportowa, która mi pomaga. Ja w moim życiu, zanim zacząłem jeszcze, nawet przed Ninja Warrior uprawiać jakiś sport wyczynowo, no to prowadziłem taki tryb życia, że byłem w nim trochę, no mocno samotny i kurczę, ta społeczność, te struktury na początku w Ninja, tam się też poznaliśmy z Damianem, czy z moją Zuzią, na początku w Ninja dawały mi dużo takiej energii życiowej i tak samo tutaj, jako ambasador. Ja wiem, że jak jadę na imprezę i pomimo tego, że poprzez kontuzję ręki nie mogłem być z Damianem Dabla Pro, biegłem Dabla Mix z Tosią, z podopieczną, którą serdecznie pozdrawiam. I też zrobiliśmy świetnie wynik. Ja się czułem na imprezie świetnie, bo byli też ludzie, którzy stawiali czoła tym wyzwaniom i ja im mogłem dopingować, mogłem z nim porozmawiać, zbić piątkę. Kurczę, no to jest coś, co mnie napędza. Takie perpetuum mobile. To dokładnie jest chyba tak. trochę, Przychodzę, jadę na te zawody, jestem zmęczony, jestem na zawodach, mam nielimitowaną energię, którą przekazuję ludziom i którą zużywam na swój start. Wracam po zawodach, jestem zmęczony, jestem tylko człowiekiem, ale właśnie to jest to, że te zawody, pomimo tego, że czasami się nawet nie chce jechać, bo już życie przygniata, życie goni, każdy ma w życiu jakieś obowiązki czy problemy, czy wiadomo, jest po prostu zmęczony prozą życia, to te zawody mnie nakręcają. I doskonale osoby, które tam siedzą w HYROXie, znają mnie też z różnych właśnie płaszczyzn sportowych, wiedzą, że ja tam sobie poradzę, ja tam się odnajdę, bo lubię wspierać ludzi. I chyba to jest to, co najbardziej z tego właśnie czerpię jako ambasador, że mam kogo wspierać, oni wspierają mnie, dostarczają mi tej energii tak samo, jak ja dostarczam im. Nie? A powiedz, czy ty, będąc częścią HYROX Polska, czy ty masz jakikolwiek wpływ na to, jak te zawody wyglądają i jak HYROX Polska, że tak powiem, się rozwija? Bezpośredni wpływ na zawody? No absolutnie nie. Po prostu jestem tego częścią, jestem informowany o różnych wydarzeniach, czy o jakichś aktywacjach na eventach już. Nie, bezpośredniego wpływu nie mam. No mam kontakt z tymi ludźmi, prawda, można czasami porozmawiać, czy jakiś swój pomysł zarzucić, ale co oni z tym zrobią, to absolutnie to już nie jest moja brocha. Oni tam mają też dużo narzucone z góry, nie oszukujmy się, także wiadomo, że chcą to wywiązać się z tego jak najlepiej, żeby HYROX w Polsce istniał w jak najlepszym standardzie. Ja osobiście na to wpływu nie mam. A gdybyś miał wpływ i gdybyś ty, Paweł, zawodnik, trener, ambasador, jakkolwiek cię nie nazwiemy, miał coś zmienić w tym, jak wygląda HYROX, cokolwiek to, wiesz, myśl szeroko, to co byś zmienił? Jak wygląda sam HYROX? Wiesz, może jest jakaś rzecz, która notorycznie cię denerwuje albo jest taka dla ciebie problematyczna i uważasz, że gdyby się zmieniła, to by, nie wiem, ten wyścig, ta organizacja wyglądała lepiej. Czy takie coś istnieje? Na pewno kwestia pryszniców, tak, to bym nad tym pomyślał, żeby może to jakoś zorganizować, wstawić jakiś kontener obok hali czy coś, no kurczę, wiecie, no jesteśmy z biegów przeszkodowych, oni też w różny sposób czasami tam kombinują, no bo biegi odbywają się
w dżungli, czasami w lesie. No i jakoś jednak te prysznice potrafią wstawić, że ci ludzie mogą się ogarnąć nad tym bym pomyślał. Wiadomo, no nie każda hala dysponuje czymś takim. Były momenty, że faktycznie te prysznice były. Nie mówmy, że ich w ogóle nie ma, nie? Ale co? Myślę, że... Kurczę, no ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć, co bym zmienił, bo mi pasuje strasznie ta impreza. Wiecie, o co chodzi? Trochę mnie zaskoczyłaś tym pytaniem. Ale kurczaki, no... Może dostępność dla kibiców, do wszystkich stacji, bo są momenty na imprezach, są wydarzenia, gdzie faktycznie nie da się dojść wszędzie, nie? Jako kibic, że nie da się dojść wszędzie. Nie szukaj na siłę, wiesz, No, możesz powiedzieć, że ci się po prostu podoba, nie? Podoba mi się, no właśnie, naprawdę tutaj wchodzę w wysokie zakresy intensywności, jeżeli chodzi o moją korę mózgową, czy tam któryś z płatów, ale nie, no chyba tyle, nie? Chyba tyle. Jest dobrze. Jest dobrze i odnośnie tego, że jest dobrze, to zarabianie na Hyrox w Polsce. Czy uważasz, że będąc ambasadorem, czy będąc osobą rozpoznawalną w tym sporcie, da się na nim zarabiać w Polsce? Oczywiście, że tak. Ja uważam, że to jest olbrzymi tort, z którego każdy trener może sobie kawałek uciąć. I już to chłopaki robią. I już naprawdę są też osoby, właśnie głównie też z crossfitu, ze sportów wydolnościowych, które też świetnie biegały, bo nigdy nie zaniedbywały biegania podczas uprawiania tamtych sportów. Świetnie sobie radzą, mają super wyniki i potrafią przekazywać też tą wiedzę. I mają klientów, też prowadzą jakieś programy treningowe. To jest olbrzymi tort, który trzeba też wiedzieć, jak go sobie ukroić. Tak? Są sale treningowe, są zajęcia grupowe. Przecież to jest oczywista sprawa, że jak ktoś przychodzi na zajęcia grupowe i mu się to podoba, ale on nie wie, jak trenować, no to nie będzie też szukał w internecie, tylko zapyta trenera na sali, jak trenować, prawda? Jest ogromny potencjał, żeby wejść w ten sport, zacząć się edukować pod kątem energetyki, wysiłku, wydolności, ćwiczeń, motoryki, samego biegania też jak najbardziej i zbudować sobie bazę klientów totalnie od zera. Tylko widzisz, mówisz o byciu trenerem albo szkoleniowcem, jakkolwiek, w którą stronę nie pójdziemy, a mnie chodzi też o takie pytanie, czy na współpracach, na markach, na byciu tym, że jesteś po prostu Pawłem Murawskim, a nie Pawłem Murawskim trenerem. Czy tutaj jest... Oczywiście, że tak. Firmy odzieżowe, że tak powiem, buty sportowe. Ja jako ambasador też dostaję, to jest też taki fajny profit bycia ambasadorem, że jak są jakieś współprace takie globalne, duzi partnerzy typu właśnie Martes Sport, czy jakieś Sudokremy, czy inne marki, my w pierwszej kolejności dostajemy propozycję takiej współpracy. I to też jest super, nie? I tam się normalnie wyceniamy i tak dalej, i tak dalej. To normalna procedura. Ale są też firmy, które widzą, jak trenduje Hyrox. I stosują tak zwany agresywny marketing, czyli na przykład, wiesz, jest czołówka jakichś polskich zawodników i oni nagle wszyscy dostają paczkę z butami innej firmy niż Puma. I nagle tak przypadkiem wszyscy są ubrani w jedną markę odzieżową. Tak samo robił ISN ze swoimi odżywkami, tatuował wszystkich zawodników po to, żeby oni właśnie pokazywali swój branding, nie płacąc nic imprezie, tylko wpychając swój marketing w tych najlepszych zawodników, opłacając ich. Oczywiście, że da się zarobić, bo to nie w Twojej kwestii jest znalezienie sposobu, tylko właśnie te firmy muszą znaleźć jakiś wytrych, żeby się dostać na imprezę, która jest ostatnio najbardziej oglądana, popularna i trendująca w skali 2 ostatnich lat. Nie? No tak, to chyba masz rację, tak teraz o tym myślę, że to jest jeszcze rynek zawodnika. Wiesz, o co mi chodzi? Że to firmom zależy, żeby znaleźć sobie dobrą współpracę, a nie zawodnicy szukają. Bo tutaj te sposoby, żeby tak jak mówiłaś, wejść jako inna firma nie brandująca się z Hyroxem, no to trzeba kombinować. Też chcę zapytać Ciebie jako ambasadora, ale też jakby człowieka w Hyroxie tak generalnie, o to, co zauważyliśmy w social mediach, że ten Hyrox nie zawsze ma dobry PR, zwłaszcza za granicą. Są kręgi, w których pojawia się coraz więcej szydery z Hyroxa. I czy Ty doświadczyłeś jej jakoś bezpośrednio, z takimi bezpośrednimi jakimiś komentarzami się spotkałeś? Może jakieś komentarze były, ale ja osobiście nie przykładam tego wagi,
Bardziej rozumiem, skąd to się bierze. No jednak przykładowo środowisko CrossFit, z którego śmiało się środowisko kulturystyczne czy jakiegoś trójboju siłowego, wiadomo, naśmiewają się w jeden konkretny sposób, byli ośmieszani i piętnowani przez lata w swoim sporcie, który uwielbiali i kochali. Ja absolutnie też uważam, że trening crossowy czy crossfit to jest super dyscyplina sportu, mega rozwijająca. Jak oni byli przez tyle czasu oklepywani przez struktury sportowe fitness, to znaleźli sobie innego kozła ofiarnego, z którego oni mogą kręcić sobie bekę i robią to skutecznie, bo mnie też śmieszą te rolki, śmieszą mnie te wrzutki, no bawi mnie to. Ja mam naprawdę dystans do takich rzeczy, ja absolutnie się tym nie przejmuję. Wiadomo, że są tak zwani sekciarze, którzy się strasznie napinają, że ktoś coś złego powie, bo ostatnio był taki filmik w internecie z takim dużym panem i powiedział pierwsze co, fuck Hyrox, coś tam wjeżdżał i może to wam się obiło o rolki. I ludzie strasznie się zaczęli do niego napinać. On sam potem napisał, że to jest żart, że to jest właśnie taka forma zaczepki. I to strasznie widać w komentarzach, że odróżnia niektórych, którzy się faktycznie z tego śmieją i to widać, że ci zawodnicy z czołówki strasznie kręcą pompę, jeszcze coś tam dopisują, że siebie sami nabijają, ale niektóre osoby totalnie nie mają dystansu do tego, że uważają, że oni to robią i ktoś się z nich naśmiewa, nie? I faktycznie no, trzeba z tym troszeczkę uważać, z napięciem tego przekazu, bo można się troszeczkę pośmiać, a niektórzy robią to w taki perfidny sposób, że tych ludzi mogą urazić. No i wiadomo, wszystkich nie zadowolimy na świecie, no ale tak, jest to, że tak powiem, na topie, naśmiewanie się z Hyroxa. Ludzie o tym wiedzą i robią to celowo. Robią to po prostu celowo dla zasięgów, dla jakichś lajków, polubień, komentarzy. Robią to po prostu celowo. Mnie to po prostu bawi, bo mam do tego dystans. Wiem, jakie to jest cholernie trudne zrobić na przykład godzinę 10, godzinę 15 w solowym wyścigu, czy zejść poniżej godziny w duecie. To jest diabelski wysiłek i ja nie muszę przekonywać tej osoby, która się nabija, że ona ma to zrobić, bo ona możliwe, że kiedyś spróbuje i doświadczy tego. I osoby, które właśnie zwykle robią mocne wyniki, mocne treningi, bardziej właśnie kręcą z tego też pompę, bo mają do tego dystans, nie? Znają swoją wartość. A w ogóle, czy ty jako zawodnik, tak nie tylko hyroxowy, tylko generalnie jako zawodnik wielu dyscyplin, jako osoba medialna, tak to nazwijmy, miałeś w ogóle do czynienia kiedykolwiek z takim hejtem typowym, który jest w Oczywiście. internecie? Ja na TikToku mam konto, które ma 108 000 followersów i to konto urosło do tej wartości w 2-3 miesiące, trochę po Szybko. bardzo szybko i to była fala takich właśnie młodocianych gówniaków, komentarze, które tam są pod filmami, to jest kosmos. Ja tam się uodporniłem na taki hejt. Tam, no był moment, że faktycznie, kurczę, próbowałem z kimś dyskutować, widzę kopanie się z koniem. Tu z kimś dyskutuję, kopanie się z koniem. Także uważam, że TikTok to było miejsce, które troszeczkę mi odporniło na ten cały hejt. Nie korzystam już z tego konta, ono jest, można powiedzieć, martwe. Od wielu lat nie wrzucam tam nic, stare filmy są, ale kurczę, jakoś stwierdziłem, że czasami można dać odpowiedź, można jakoś spróbować się wypowiedzieć, dotrzeć do kogoś, ale jak widzisz, że nie ma efektu, no to po prostu zostawić temat sam sobie, nie? Pod ostatnim filmem Bartka Jarczoka, w którym brałeś udział, jak Bartek i Darek byli u ciebie na treningu, weszliśmy sobie w komentarze i był tam jeden komentarz, który jest hejterski, ale jest bardzo... Ja sama z niego lałam, jak go zobaczysz i jak go przeczytasz. Może tak ci pokażę. Ten Witcher to jak wiatr zawieje. Promoter Ninja Warrior, teraz widzę Hyrox. Wszystko, co Polaczki zaczynają, to szybko łyka. Ja to w Niemczech robiłem w 2021. Banda polskich sezonowców. I myślę, że to jest kwintesencja takich komentarzy, które właśnie pojawiają się w internecie po to, żeby ludzie tylko cokolwiek napisali, gdzieś podbili swoje ego, a tak naprawdę nic nie wnoszą do dyskusji, no nie? Bo pojawia się wiele komentarzy, na które możemy, no, są fajną krytyką, ale takie coś, banda polskich sezonowców, no sorry. Cóż mogę powiedzieć, no, ja to każdemu powtarzam, z kim rozmawiam już na temat Hyroxa i mi się pyta, dlaczego to robię, a nie Ninja. Wystąpił taki proces. Przez, można powiedzieć, 4 lata
Leciałem rakietą z Ziemi na Księżyc, tak? I wylądowałem na Księżycu. I tu jest taka chorągiewka Ninja Warrior. Przeszedłem sobie kawałek dalej po tej planecie, po tym Księżycu i wsiadłem do kolejnej rakiety, która leci na Marsa, znacznie dalej. I na Marsie zawiesimy plakietkę Hyrox. To, że zmieniam sport, nie znaczy, że jestem jakimś sezonowcem czy chorągiewą i tak dalej. Chodzi o to, że odnalazłem się w kolejnej dyscyplinie, którą chcę uprawiać. I to jest totalnie normalne. Przede wszystkim też jako trener. Bo nie oszukujmy się, świat OCR-ów się już mocno wypłaszczył. Mało jest nowych zawodników czy zawodniczek. Świat ninja totalnie, jeżeli chodzi o zawodników Ninja Warrior, dorosłe osoby, jest bardzo mało nowych osób. Rzadko kto się pojawia. Ninja Warrior jest teraz sportem dla dzieci. Tory przeszkodowe, zajęcia jakieś motoryczne. Ja nie jestem trenerem dzieci, dlatego mnie tam nie ma. Ja jestem trenerem osób dorosłych. Doskonale wiecie, jaki mam przekaz podczas treningów. Lubię opierdzielić człowieka. Tak. Także dlatego ja nie trenuję dzieci. Nie chcę trenować dzieci. Dorosłych ja mogę sobie, że tak powiem, rugać na treningach i jechać z nimi ostro. I oni to lubią. I mam grupę odbiorców, którzy to po prostu lubią. I tam się odnajduję. Tak? Tam też mogę się wyżyć podczas treningu z nimi wspólnie. No, także nie uważam tego za coś złego, zmianę dyscyplin. Wręcz odwrotnie, za rozwojowego. Tak, no właśnie to jest wyraz tego, że działasz, cały czas szukasz, a nie osiadłeś gdzieś na laurach i tylko grzejesz tego starego kotleta. Oczywiście, ile można. I nic się nie dzieje, ale to zawsze mi się, jak ludzie narzekają na to, że ktoś idzie do przodu, to zawsze mi się kojarzy, był taki obrazek, jak dwie osoby się spotykają, że i jedna mówi do drugiej, a zmieniłaś się, a ta odpowiada, no tak, a czemu ty nie? No bo kurczę, powinniśmy się zmieniać, powinniśmy Oczywiście, się czas cały leci, rozwijamy się. cały czas rozwijać. I w tym Hyroxie to jest jeszcze wiele do pokazania, wiele do rozwijania i ty się wspaniale przez te lata rozwinąłeś jako jeden z najpopularniejszych, najpopularniejszy trener w Polsce Hyroxa. Paweł, jak to było? Skąd się bierze, jak ty tworzysz siebie jako trenera Hyrox? No kurczę, no przede wszystkim mówię, no jak dostałem tą lekcję pokory w tym 23 tej sztafecie, to stwierdziłem, że muszę to nadrobić. No, znałem już z pierwszych szkoleń, z innych kursów, jak lata temu robiłem pierwsze podstawowe kursy trenerskie. Wiedziałem o tej fizjologii, o strefach tętna i tak dalej, ale mówię, no to za mało, to jest po prostu za mało. Muszę wiedzieć więcej. I ta edukacja przez rok, półtora, to bieganie, te wszystkie programy biegowe, jakie przerobiłem, kursy i tak dalej. I też metodą prób i błędów na sobie, czy na Damianie właśnie, jak dobierać te treningi, żeby osoba progresowała, no to sprawiło, że mówię, tak jak powiedziałem, to weszło na takie pogranicze obsesji. I nie wyobrażam sobie teraz robić czegoś innego, trenować czegoś innego, pomimo tego, że jest to trudny, męczący sport, to się w tym odnajduję. No i generalnie ja jestem z reguły dosyć pogodnym, wesołym człowiekiem. Jak ktoś mnie podobno z mordy nie wyglądam, ale zyskuję lepiej przy bliższym poznaniu. Czyli jak już porozmawiamy sobie pierwsze 10 minut, to myślę, że możemy się polubić. I ludzie, którzy mnie nie znają, to raczej o tym nie wiedzą, jaki jestem tak naprawdę, bo na ulicy jak sobie będę szedł, to będę smutnym, przykrym, brzydkim człowiekiem. Ale dlatego teraz tak stwierdziłem, że może sobie faktycznie pokażę troszeczkę siebie w internecie i porobię sobie content, który pokazuje, jaki naprawdę jestem, że jestem gościem, który lubi pożartować, pokręcić bekę, nakręcić coś innego niż wszyscy czasami, jeżeli chodzi o nasze struktury polskie i zrobić coś innego niż wszyscy. I mam do tego odwagę, bo uważam, że życie jest zbyt krótkie, żeby się obawiać, że ktoś cię w jakiś sposób oceni. Ludzie w internecie oceniają teraz bardzo mocno, bardzo gęsto, robią to po prostu z nudów. I jak ty masz siedzieć na, że tak powiem, dupie i czegoś nie robić, bo boisz się, że ktoś cię oceni, on i tak cię oceni, że nic nie robisz. Tak, dokładnie. Proste. Zawsze jest źle, to co Tak, by nie było. zawsze będzie źle. Dlatego ja uważam, że realizuję się jako trener Hyroxa nie tylko pod kątem tego, że poświęciłem drogę, żeby się doedukować z zakresów, których wcześniej nie wiedziałem i sportów, których wcześniej nie uprawiałem. No i też realizuję się jako taki, można powiedzieć, trochę showman. Trochę osoba, która lubi trochę poświrować i się powygłupiać. Nie? A ilu ty w ogóle teraz masz zawodników pod swoimi skrzydłami? Do samego Hyroxa to będzie nie będzie jeszcze 70 osób.
nie będzie, ale są jeszcze inne osoby, które trenują inne rzeczy. No mam też z różnych struktur ludzi, tak? Są to ludzie, przepraszam, ze Straży Granicznej już chłopak zrobił Heroxa też. Strażacy, no to są różne, że tak powiem, osoby. Nie wszyscy robią Heroxa. Teraz mam chyba 3 osoby do maratonu warszawskiego, tak? Każdy szuka czegoś innego u mnie i ode mnie to dostaje, bo wie, że dostaje pełne zaangażowanie. Moja praca teraz opiera się głównie na pracy przy komputerze. Nie oszukujmy się. Na sali stricte treningowo, zwykłe treningi personalne, takie klasyczne robię tylko 2 razy w tygodniu, poniedziałek, czwartek. Czasami porankami sobie coś tam jeszcze zrobię, ale tak to jest komp, jakieś treningi w Decepticonie i tak dalej. I cały czas siedzę przy kompie, rozmawiam z ludźmi, z podopiecznymi i ich prowadzę, nie? No bo Także ponad 100 osób w tym momencie jest i uważam, że to jest taka liczba, która już jest mocnym sufitem i nie chcę tego zmieniać, bo część z tych osób też jest na programach ogólnych, czyli wiesz, ja programuję program, z którego korzysta kilkadziesiąt osób. To nie jest tak, że ja indywidualnie programuję ponad 100 osób, tylko połowę z tego. I tak sobie stwierdziłem, że żeby móc rozbić ten sufit, w którym byłem od lat, czyli 50 osób na planie treningowym, bo uważam, że jak ktoś robi więcej osób niż 50 stricte indywidualnie pod sporty różnego typu, nie pod kopiuj wklej to samo, no to te 50 osób to będzie maks. Ja nie wiem, skąd ci ludzie biorą czas. Chyba nie mają rodzin i dzieci, nie? Bo ja mam i tak naprawdę uważam, że ta 50 to jest taki złoty środek, że ich ogarniesz, porozmawiasz z nimi, sprawdzisz te wyniki i tak dalej. I żeby to przebić, no to mówię, to poszedłem też w te programy, w programowanie ogólne, całoroczne, no i żeby po prostu móc się rozwijać, tak? No właśnie, bo opowiedz o tym, to programowanie ogólne, nowy biznes od kilku miesięcy, dobrze mówię, 2? Chyba w styczniu, czy w grudniu gdzieś ruszyłem. Tak, jakoś tak. Powiedzmy te 2 miesiące działa Twoja strona, na której można właśnie zakupić, wejść w taki program gotowy, niegotowy. Właśnie opowiedz, jak to wygląda, co tam można znaleźć, jak to w ogóle działa. To jest, przede wszystkim inspirowałem się w tym programowaniu WOD Science, to jest taki Szwajcar, doktor fizjologii, Gomar. Mega świetnie to robi, chociaż uważam, że zbyt mało stawia na bieganie. On świetnie programuje, robi badania, jeżeli mamy powiedzmy badania jakieś wydolnościowe pod kątem wysiłku typu crossfit czy biegowy i tak dalej, to on powtarza czasami te badania na swoich zawodnikach, żeby sprawdzić wiarygodność tego wyniku, albo bierze inną grupę docelową. Ostatnio było fajne badanie u niego, że 10 tygodni osoby trenowały tylko raz bieganie w tygodniu, a cała reszta to był trening właśnie na sprzętach, wydolność siłowa, trening funkcjonalny, a druga grupa docelowa robiła chyba 4 razy albo 4 razy bieganie, albo 5 razy bieganie, a dopiero uzupełniała to lekko treningiem funkcjonalnym pod Hyrox i porównywał te wyniki. Nawet nasz znajomy był w tej grupie, bo z nim rozmawiałem, w tej grupie niestety trafił do grupy niebiegowej, a on dobrze biega, także był średnio zadowolony z tego, co tam dostawał, no ale to było doświadczenie, w którym po prostu wziął udział, tak, na własną odpowiedzialność i wykazał chęci. No także się okazało, że nie było dużych różnic pomiędzy tymi 2 grupami, jednak grupa, która nie biegała, mniej osób w tej grupie zrobiło progres, tak? Ale tak czy siak zrobiły osoby progres, nie biegając do Heroxa, robiąc tylko raz w tygodniu jakieś tam, powiedzmy, interwały, tak? No, także taką osobą się inspirowałem, tworząc te programy, bo jednak nauka tutaj zawsze będzie stała po naszej stronie. Nie każdy ma czas trenować 6 razy w tygodniu, 7 razy w tygodniu, czy 20 razy w tygodniu. Jesteśmy zwykłymi śmiertelnikami, zjadaczami chleba, także jak ktoś ma 5 sesji treningowych, na nich sobie poświęci czas, tak jak powinien, to wydaje mi się, że to wystarczy. No i jest taki WOD Science, Gomar, Hunter McIntyre czy DeLuis Way, trener Roncewicza. Sam Roncewicz teraz też stworzył sobie aplikację właśnie dokładnie na tym samym polegającej. To jest cykl roczny, czyli ty dołączając do tej subskrypcji w tej aplikacji, jak przetrenujesz ze mną cały rok, ja to programuję, zwykle 6 tygodni w przód, jak przetrenujesz ze mną cały rok, to przepracujemy każdy aspekt pod Hyroxa, który powinien być przepracowany. Solidnie bieganie jest trenowane cały rok, oczywiście z odpowiednimi tam blokami, że latem, gdy nie mamy zawodów, bo latem jest, można powiedzieć, martwy sezon, tam biegamy więcej luźno, nie skupiamy się na treningach progowych, bardziej na budowaniu bazy, totalnie odwrotnie niż było w OCR-ach, jak robiliśmy to zimą. I tutaj
tutaj przez cały rok sobie, że tak powiem, pracujemy nad siłą, nad wydolnością, nad bieganiem, nad wytrzymałością siłową, a jak jesteśmy bliżej właśnie Warszawy, tak jak się teraz zbliżamy, no to bardziej już tak pikujemy pod start, bo wiele osób w tej Warszawie bierze udział. Także przechodząc ten cykl roczny, tak naprawdę przepracuję sobie każdy aspekt, jaki powinien zostać przepracowany. I nie ma znaczenia, na jakim jesteś poziomie, jak do tego dołączasz, bo paradoksalnie każdy tydzień jest ustawiany, obliczam tak zwany TRIMP, czyli Training Impulse. To jest, mamy o tym wszystkim gadać, no to jest, wyobraź sobie, że masz 30 minut spokojnego biegu, tak? 30 minut spokojnego biegu i w skali RPE, znasz tą skalę? Jakie to by było dla Ciebie RPE? 30 minut spokojnego biegu? 2, 3? No, tak, no, Powiedzmy 3. Powiedzmy 3. No to 30 minut pracy razy 3 to mamy 90 punktów TRIMP. A wyobraź sobie 30 minut AMRAPa na RPE 7. To ile jest? No, to ty mi 210 punktów, nie? 210 punktów. To zobacz, jaka to jest różnica między spokojnym wysiłkiem 30-minutowym, a AMRAPem ciężkim w RPE 7. I tego trimpa w tygodniu zwykle staram się dozować od 1000 do 1600. Tydzień, tak żeby skończyć 1600. Potem znowu robimy deload. I jak nawet taka osoba trafi w ten tydzień, gdzie jest 1600 tego trimpa, będzie sporo cięższych treningów, w jakimś wyższym, że tak powiem, wyższej intensywności, to i tak za chwilkę będzie miała deload. I plus jest taki, że dołączając do tej aplikacji, do tego oprogramowania, też widzisz sobą wstecz. Okej, czyli to nie jest tak, że dobra, Widzisz, to jest ważne. w każdą niedzielę o godzinie 18 pojawia Ci się kolejny tydzień. Tak? Ale widzisz sobą wstecz. Dlatego masz 3 dni próbne, możesz sobie tam popatrzeć, co było, jakie treningi i tak dalej. Ludzie robią różne rzeczy, sobie inspirują się, kopiują, przychodzą, wychodzą, rotacja jest. I ma być zainteresowanie, ma być rotacja, ale sęk w tym, że ja to programuję z takim wyprzedzeniem i to się ludziom stopniowo odblokowywuje, tak żeby do danego wyścigu Warszawa i kolejne eventy w Polsce, żeby oni byli gotowi. Żeby byli gotowi na to, co ich czeka. Czyli powiedzmy latem sobie budujemy bardziej bazę i mam 2 programy, które jeden bardziej się skupia, jest dla osób, które nie biegały, taki ja, powiedzmy te 3 lata temu, a drugi taki powiedzmy Damian Gawla, który biegał całe życie, a podciągał się 3 razy i na przykład 80 go miażdżyła, nie? No, także chodzi o to, że te 2 programy się, no teraz bliżej Warszawy są do siebie bardziej zbliżone, bo i tak wszyscy zmierzamy do jednego celu. Ale jeżeli skończy się Warszawa, to one się bardzo mocno znowu rozjadą, że bieganie będzie dla osób tam na tym ranie, żeby się uczyły lepiej biegać i sobie spokojnie utrzymywały swoją siłę i wydolność, a odwrotnie bardziej bazujemy na powerze, czyli na sile dla osób, które nie biegały. Nie? Ale super, Paweł, że o tym opowiedziałeś i opowiedziałeś tak dokładnie, bo na przykład ja, jak słysząc gotowy plan treningowy pod Hyrox, to wydaje mi się to bardzo trudne. Zresztą z Bartkiem Jarczokiem rozmawialiśmy o tym, że trudno jest stworzyć gotowy plan pod Hyrox dla każdego, ale to nie jest to, co ty robisz. Ty jednak masz to bardziej przemyślane i tak jak mówisz, programujesz z tygodnia na tydzień, ci ludzie są cały czas i też jest dla tych początkujących, powiedzmy, bardziej potrzebujących biegania, dla tych mniej potrzebujących biegania i to jest super i dobrze, że to zaznaczyłeś, bo myślę, że to Cię wyróżnia. To jeszcze jest trzeci program intro, czyli tam w ogóle, jak ktoś chce w ogóle zacząć, to tam są takie treningi przez cały rok, też oczywiście przepracujemy różne rzeczy przez ten cały okres 12 miesięcy, ale bazujemy na tym, że tej objętości jest mniej, treningów są 4 treningi w tygodniu, nie na przykład 6 czy 5 jak w tych innych programach, tak? No i sęk w tym, że przede wszystkim w tych programach trzeba nauczyć ludzi liczyć sobie prędkość biegową, bo możliwe, że też Bartkowi może o to chodzić, że ciężko jest takim automatycznym programem ludziom dostosować bieganie. Tam są podpięte najlepsze kalkulatory, cyklicznie robimy testy, test na 5, test siłowy i tak dalej i oni z tego testu sobie wyciągają z kalkulatora wynik, jaki mają używać w tym treningu. Także oni, jak ktoś się zainteresuje, opłaca sobie tą subskrypcję i jest zaangażowany, to naprawdę zrobi super wynik. Ludzie robią super wyniki na tych programach. Kwestia tego, że to trzeba faktycznie przeczytać, nie tylko wejść i zobaczyć, jakieś tam gawno, dobra, wychodzę, nie? Zobaczyć, bo jest wszystko od A do Z napisane, co trzeba zrobić sobie test biegowy, co jakiś czas go robimy, albo ktoś zrobi 5 po asfalcie przykładowo, tak? No i sobie ładnie wbija i ma ta tempa, żeby ta intensywność się zgadzała, wszystko ma ustalone. Także tam jest wszystko od A do Z. Kwestia tego, żeby
no, się troszeczkę w to zaangażować, nie? Tak. No. Trzeba wykazać coś i pokazać, że nie tylko chcesz dostać, tylko no też musisz jakby, tak jak mówisz, zaangażować się w robienie i przemyślenie tego wszystkiego. Paweł, ale chciałabym nie przeciągać tej rozmowy, a mam jeszcze dwa tematy do ciebie. I w sumie będąc w tych planach treningowych, bo to była wspaniała reklama, to było logowanie produktu planów treningowych Pawła, ale dzisiaj dla nas, dla naszych słuchaczy, 3 porady treningowe dla amatorów, dla tych introwców, że tak powiem, i 3 porady dla prosów. Co by to było? Taki konkret, esencja, bez wielkiego rozgadywania się, bo Okej. więcej to jest u ciebie. Okej, 3 dla amatorów. Tak. Nie robić za dużo treningów w tygodniu, żeby sobie po prostu, żeby nie zrobić żadnego złamania zmęczeniowego, bo to jest, uwaga, jedna z najpopularniejszych kontuzji w Hyroxie, złamanie zmęczeniowe. Czego? Nieważne, ale złamanie zmęczeniowe po prostu. Czyli nie robić za dużo treningów, skupić się może na 2 treningach, mówimy o amatorach typowo zaczynających, 2 treningach w tygodniu pod Hyroxa i 2 treningach biegowych, żeby zacząć, tak? Skupić się powiedzmy na przykład na 4 jednostkach. Skupić się przede wszystkim na bieganiu, bo bieganie to jest klucz w ogóle Hyroxa. Jeżeli ktoś ma mniej czasu, to nawet 1 trening w tygodniu, ale żeby poświęcić więcej czasu na bieganiu, albo po prostu żeby robić te jednostki mieszane. No i kolejna rzecz, no, żeby zacząć więcej czytać, czy oglądać ludzi, którzy coś robią, ale nie brać ich objętości, nie brać ich, jak ktoś wrzuci z Elite 15 trening, że zrobił, nie wiem, 20 km na skiergu, nie robić takich rzeczy. Inspirować się tym, co robią, ale nie powtarzać ich działań, bo patrzymy na osoby mega wydolne. To jest nieludzka wydolność, nie? Ci najmowicze, czy właśnie chłopaki z Elite 15. To jest nieludzka wydolność. I jak zwykły śmiertelnik poleci tak 3 tygodnie, no to Złamanie zmęczeniowe zmęczeniowe ciała. całego ciała, nie? Także tego unikać. Skupić się na spokojnym treningu kilka razy w tygodniu, nie przesadzać, skupić się na bieganiu i nie powtarzać tego, co robi Elite 15. Nie? Tak, ja to zawsze mówię, motywować się tym, ale nie inspirować. Wiesz, o co mi Dokładnie chodzi. Niech cię tak. to nakręca, ale nie kopiuj tego, bo no, tak jak tu będzie mówimy, tłumacz. polecisz. Prosi. 3 porady Dla dla prosów. prosów. Dla prosów. No tu już raczej bym się skupił na tym, że jak ktoś jest mega wytrenowany, no to sam pewnie zna swoje deficyty. Nie? To przede wszystkim zrobić sobie taki porządny rachunek sumienia, co leży, zrobić sobie, nie wiem, 2-3 imprezy i zobaczyć, co się zmienia, co się nie zmienia, czyli taki rachunek sumienia, co trzeba poprawić. I poprawiać to pomimo tego, że się no, może nie lubi tego typu treningu, bo robi się, już utknęło się na czymś, co się lubi robić. Wiadomo, jak to jest w treningu, prawda? Co jeszcze? Dla prosów, no. No przede wszystkim u prosów raczej bym szukał jakiegoś trenera, który rozpisze coś indywidualnie, bo już taki program, o którym mówiłem wcześniej, to jest raczej dla osób takich, które chcą zrobić powiedzmy nie wiem, godzinę 5 w open, to będzie już taki, to już będzie ściana, bo tam się zatrzymujemy na 5-6 jednostkach w tygodniu, a dla osoby, która faktycznie chce zrobić coś więcej, no to będzie za mało. To po prostu będzie za mało. I tak no, zwykle właśnie jak chłopaki tam dochodzą na jakieś godzinę 6 czy coś, no to zwykle tu już też właśnie pytałem o jakieś prowadzenie indywidualne. Tak skupić się, żeby znaleźć jakiegoś trenera, który faktycznie Cię poprowadzi indywidualnie po ten wynik, tak? No i jeżeli ktoś nie ma, no to badania wydolnościowe, żeby zrobił, bo uważam, że to jest mapa naszego ciała pod kątem energetyki wysiłku. Badania wydolnościowe według mnie to jest klucz. Nie muszą być. Znam naprawdę mocnych zawodników, którzy prawie wyłamują godzinę już w pro. Zabrakło ostatnio chłopakowi 2 sekund, a jak się zapytałem, czy ma badania wydolnościowe, powiedział, że nie. Nie? I wiecie, i to też okej. On biega, całe życie czuje to swoje ciało, ale jednak do takich stricte precyzyjnych jednostek wydaje mi się, że badania wydolnościowe to jest też coś niezbędnego u prosów, zaznaczmy, u prosów. No dobra, Paweł, ostatni temat. Hyrox Warszawa. Ta rozmowa wyjdzie bezpośrednio przed. Jak dobrze Wow. liczę, taki tydzień przed Warszawą. Więc powiedz mi, jakie Twoje plany startowe są na ten event? Śmierdzi złamaniem zmęczeniowym. No ale dobrze. Robię w piąteczek. Oczywiście przede wszystkim najpierw przychodzę oglądać Elite 15. Nie idę do pracy. Oglądam Elite 15, robię sobie z każdym zdjęcie, że jak będzie taka możliwość, no bo też jestem wielkim fanem, tak? Dla mnie to są, mówię, konie niesamowite.
czy kobiety tak samo dobre mutanty. No także idę oglądać Elite 15 na czwarteczek, a z kolei w piątek robię Solo Pro, w sobotę robię Double Man Pro, a w niedzielę robię z moją Zuzią robię mixa. Czyli na szczątkach jeszcze mixa będę robił. Czyli Zuzia cię będzie ciągnąć. Tak, Zuzia będzie ciągnąć ten rydwan, ja sobie odpocznę. No generalnie Solo Pro robiłem tylko raz w swoim życiu i to było na zeszłej Warszawie. Zrobiliśmy z Damianem właśnie w Double Man Pro 58 w sobotę. No a tak w roli euforii parę tygodni wcześniej zapisałem się na Solo Pro na niedzielę. Na sankach push, już pożałowałem, że to zrobiłem. No, ale dojechałem do końca. To był jedyny moment w mojej karierze, kiedy się musiałem położyć na trasie i rozciągać skurcze po farmerze. No i tam straciłem też sporo, ale generalnie no, to nie był żaden performance. Po prostu odbyłem ten wyścig, zrobiłem godzinę 22. Także myślę, że teraz spokojnie w Pro będę celował od godziny 10 do 15. Dlatego chcę to zrobić na świeżości. Na świeżości sobie jako mój pierwszy bieg. A potem co z nas zostanie, a zwykle mamy z Damiankiem tak, że ten drugi dzień mamy mocniejszy. Co z nas zostanie, to walimy Double Man Pro w roli, że tak powiem, w ramach tradycji naszej wspólnej. Nie odpuścimy tego wyścigu. No i z Zuzią sobie zrobię tak na spokojnie, jej tempem biegowym będę to trzymał. No z takich miksów wiem, że jak biegnę z kimś miksa, i ja jestem tym peacemakerem, jestem troszeczkę bardziej wypoczęty, to wiem, że będę miał fajny filmik z Burpee Bro Jump, jak mogę sobie skakać po 3 kwadraciki. Tak, po 3 metry walisz tam będzie ostro. pamiątka, będzie pamiątka. A jeśli chodzi o majorsy, bo może dla tych osób, które nie do końca są świadome, w czwartek i w piątek w ramach High Rocks Warszawa na PGA Narodowy odbędzie się jeden z najważniejszych wyścigów w sezonie dla Elite 15, czyli dla tej totalnej śmietanki i będziemy mieli okazję kibicować im w czwartek w solówkach, a w piątek w dublach. I powiedz mi, mówisz, ze wszystkimi zrobię zdjęcia, biorę urlop, ale czy jest jakaś osoba, na którą czekasz szczególnie? Kogo chcesz tam zobaczyć w akcji? Kurczę, nie wiem, czy będzie Hunter? Chyba nie, wydaje Chyba mi się, nie, że kurczaki. właśnie No Hunter przyjedzie. McIntyre, strasznie lubię gościa, bo to też jest taki śmieszek, człowiek, który faktycznie jest w tym w Hyroxie prawie od początku i też na samym początku ściągał tam najwyższe laury, bo był dobrze przygotowany pod ten sport. Teraz troszeczkę się ten Elite 15 tasuje, no bo przychodzą nowe osoby. No ale właśnie z tym kurczę Hunterem chciałem sobie zrobić zdjęcie, ale jak go nie będzie, to będę załamany. No, Możesz mam nadzieję, jeszcze że tam będzie. do niego napisać, żeby A przyjechał. może się pokuszę, ale generalnie rzecz biorąc, no mi się wydaje, że samo to oglądanie tej 15 będzie dla mnie czymś fajnym. Nie ma raczej nikogo konkretnego, na kogo czekam, bo też nie wiemy, kto będzie startował, bo wiadomo, że jak ktoś ma już slota na mistrzostwa, to go może po prostu nie być. Tak. A Hunter, z tego co wiem, takiego slota ma. Także zobaczymy, kto przyjedzie, bo tego się dowiemy chyba troszeczkę później. Pewnie w tym momencie już wiemy, kto będzie, bo marzec. Tak, tak. Ale ja wiem, kto na pewno będzie. Będzie Paweł Murawski, tak jak powiedziałeś, Tak. piątek, sobota, niedziela można Ci kibicować i my będziemy na miejscu, będziemy mocno trzymać kciuki. A dzisiaj, Paweł, bardzo Ci dziękuję za super rozmowę, super pełną energii i tej zawodniczej, i tej trenerskiej. Paweł jest taki naprawdę i nie bójcie się go, tak jak powiedział, że przy pierwszym poznaniu on zyskuje i to jest prawda. Paweł, dzięki raz jeszcze za rozmowę. Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło. No także Co? widzimy się na Narodowym. Widzimy się na Narodowym. Dzięki.